Cześć! W tym filmie opowiemy Wam, jak ze zwykłego dostawczaka zrobiliśmy naszego El Campera, czyli nasz mobilny dom. Zaprosimy Was do wnętrza i pokażemy, jak się urządziliśmy. Pokażemy kilka ujęć z budowy. No i na początku się przedstawimy. A wszystko to zapowiadamy z grzbietu naszego ogara, którym przemierzamy greckie wybrzeże. On też chciał być w tym nagraniu. Oglądamy! Cześć, witajcie. Z tej strony Michał I Sylwia. i nasza kotka Momo. To jest podstawowy skład El Campera, czyli ręcznie zbudowanego kampera, którym podróżujemy. Jeździ z nami też Romet Ogar 200, a my właśnie zajmujemy jego miejsce. Dokładnie 13 września w piątek El Camper opuścił Polskę. Ale tak naprawdę pomysł tej kompletnej zmiany życia pojawił się w naszych głowach już 2 lata temu. W tym czasie przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia tej największej w naszym dotychczasowym życiu przygody. Na początku myśleliśmy po prostu o zakupie samochodu kempingowego. Jednak nasz budżet był dosyć mocno ograniczony i szybko zdaliśmy sobie sprawę, że stać nas na dosyć wiekowy samochód, który i tak będzie wymagał remontu. Szybko natknęliśmy się na projekty i na ludzi, którzy budują własnoręcznie kampery na samochodach dostawczych czy vanach. Pomyśleliśmy, że to może być strzał w dziesiątkę i stało się to naszym marzeniem. To marzenie szybko przerodziło się w cel, ale tak naprawdę cała przygoda z podróżowaniem rozpoczęła się dużo wcześniej. Dlatego może cofnijmy się do początku. Spędziliśmy romantyczny tydzień w Rzymie. Wspólnie z przyjaciółmi przejechaliśmy słoneczne wybrzeże Chorwacji. Do północnych Włoch wracaliśmy jeszcze 2 razy, zachwycając się górami, jeziorami, pięknym wybrzeżem, architekturą i wspaniałym jedzeniem. Zachwyciła nas Malta i Gozo, które odwiedziliśmy także w towarzystwie przyjaciół. Mieliśmy też okazję podziwiać piękną architekturę brukselskiej Starówki. Apetyt rósł w miarę jedzenia, a możliwość pracy zdalnej otwierała nowe horyzonty. Wtedy zapragnęliśmy egzotyki. Tajlandia nas zachwyciła. W 3 tygodnie przemierzyliśmy sporą część kraju, przemieszczając się skuterem, pociągiem i autobusem. Na pewno tam wrócimy. Księżycowy krajobraz podnóża wulkanu Teide, tropikalna roślinność, kaniony i majestatyczne wzgórza, lasy wawrzynowe, siła oceanu. Teneryfa już na zawsze zostanie w naszych sercach. Gorące słońce i biały Pueblos, urocze śródziemnomorskie miasteczka i to ciepłe morze. Tak właśnie wspominamy Andaluzję. Na pewno nie możecie się już doczekać, żeby zobaczyć, jak wygląda wnętrze naszego El Campera. Ale hola hola, najpierw kilka ujęć z budowy. Budowę naszego El Campera rozpoczęliśmy w marcu tego roku, a zakończyliśmy na początku września. Na wszystkich etapach pomagał nam mój tato. Bez niego ten projekt pewnie by się nie udał, a na pewno trwałby dużo dłużej. Dzięki, padre. Moi bracia także włożyli dużo pracy w budowę naszego mobilnego domu. Dzięki, chłopaki. W międzyczasie przeżyliśmy nawrót zimy,
oraz kilka błędów, o których może kiedyś opowiem. Ale nie przeszkodziło nam to i zgraną ekipą parliśmy do przodu jak rozpędzona lokomotywa. Co z tego powstało? Nasz mobilny domek wykonaliśmy na Fiacie Ducato, rocznik 2003. Pod maską jest silnik o pojemności 2,8 litra, moc 128 koni. Daje sobie radę z tym gabarytem i z tą wielkością. Jak widzicie, jest to zabudowa kontenerowa, czyli kontener jest osadzony na ramię pojazdu. Łączna wysokość razem z oknami dachowymi to jest 3 metry, długość 6,5 metra, a szerokość 2,10. Czyli jest to wymiar takiego standardowego, większego kampera. Z zewnątrz, jak widzicie, nasz kamper wcale nie zdradza swojej zawartości i przeznaczenia. Jedynie co może go wyróżnić od zwykłego dostawczaka, to okna dachowe, kiedy są otwarte, oraz wylot spalin z piecyka ogrzewającego wodę. Dodatkowym elementem, który jest jeszcze zamontowany i widoczny jest z zewnątrz, to jest skrzynka na akumulatory. Tutaj znajdują się dwa dodatkowe akumulatory o pojemności 120 Ah. Łącznie mamy 360 Ah spiętych w jedną dużą baterię. Między podłużnicami ramy umieściliśmy dwa zbiorniki. Pierwszy zbiornik znajduje się na tej wysokości i jest to zbiornik na czystą wodę. Pojemność 105 litrów. Przy zbiorniku jest zamontowana pompka ciśnieniowa 12 V, która nam daje ciśnienie 2,1 bara, z tego co pamiętam. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ ta pompka nabija ciśnienie do instalacji i się zatrzymuje. Jeżeli odkręcimy kran, ciśnienie spada, pompka to wyczuwa i zaczyna podawać nam wodę. Więc możemy zastosować zwykłą armaturę, zwykłe krany jak w normalnym domu. Odnośnie zbiornika z czystą wodą, tutaj mamy rurę do jej tankowania ukrytą. A tuż za tylną osią pojazdu znajduje się zbiornik na brudną wodę, tak zwaną szarą. Jest to pojemność 83 litry. I tyle. To może tak. Zaczynając od początku, zaczniemy od końca naszego El-Campera. Więc tutaj mamy ganek, na którym stacjonuje nasz Romet Ogar 200. Jak go tu wkładamy, montujemy, to zobaczycie za chwilę. Na ścianie mamy gazowy, przepływowy ogrzewacz wody. Daje nam ciepłą wodę, naprawdę działa bardzo sprawnie. Tu jest butla gazowa. Do tego kije do trekkingów. Wędka, na którą jeszcze nic nie złowiłem. Fonarek, świetna sprawa, fajne światło daje nam wieczorami. Mamy też oświetlenie górne. No i tak wygląda ta część. Z tej strony mamy wieszaczek na kapelusze albo kurtki. Mamy miejsce na kaski na naszego ogarka, miejsce na krzesła rozkładane, maty plażowe. Teraz wisi tutaj też sprzęt do snorklingu, ale co najważniejsze, właśnie w tym miejscu
Wieszamy nasze krzesło brazylijskie, jedno z jednej strony, drugie z drugiej strony i tutaj sobie odpoczywamy. Witajcie w naszym domku. Miejsca mamy ogólnie dosyć sporo. 9 m² podłogi, 2 metry wysokości, 2,10 szerokości. Ale zacznijmy od kuchni. Zlew jednokomorowy, bardzo prosty, plac z lekkiej sklejki, kran, giętka, wylewka, sprawdza się świetnie, przybornik. No i tutaj mamy część magazynową. Szafki górne są zrobione ze skrzynek sosnowych. Dodana jest tylko poprzeczka uniemożliwiająca wypadanie rzeczy. Kosze przykręcone do ściany, taki magazynek. Tu mamy kosz na śmieci, jak w każdym polskim domu. Pod zlewem. Szuflada, kubeczki do kawy, sztućce. Tu mamy lodówkę. Kuchenka gazowa, bardzo prosta, trzypalnikowa, z małym palniczkiem, na którym nam bardzo zależało, bo lubimy pić kawę z kawiarki. Szuflady, proste zamykanie na zatrzaski, ogranicza to otwieranie się podczas jazdy, bardzo skuteczne. Tu jest przybornik na najważniejsze ładowarki, kable i tym podobne rzeczy. Tu zostawiamy telefony do ładowania w nocy. No i przy przyborniku mamy gniazda elektryczne. 2 gniazda to są gniazda zapalniczki, a USB mamy 4 sztuki. No i mamy jeszcze kwiatki. To tak dla ozdoby, świetnie rosną. Tu mamy świetlik, więc światła mamy dosyć sporo. Okien nie mamy, jak widzicie, ale to nam zupełnie nie przeszkadza. Tutaj mamy nasze łóżko. Wymyśliliśmy taki prosty patent, kupiliśmy lekki materac piankowy, który na dzień składamy na pół, w środku chowając całą pościel. Przykrywamy to kapą, dodajemy poduszki i mamy bardzo wygodną kanapę na dzień i też wygodne przejście do kabiny. Oprócz tego w tej części kampera mamy światełka nocne. Jak mamy rozłożony materac, możemy wygodnie sobie czytać książkę. Mamy też światełko na górze. W tej części to co ważne, szafa z drzwiami przesuwnymi. W tej części jest nasza garderoba. Te skrzynki są Michała, te są moje. Mamy okno dachowe z moskitierą. Zamknąć, otworzyć. Mamy naprawdę fajny przewiew. A z dodatków nasza mapa świata, mapa zdrabka, którą zabraliśmy z domu, żeby nam tutaj tworzyła fajny klimacik. W tym miejscu mamy stolik. Stolik jest rozkładany, zabezpieczany elastyczną gumą. Prosta konstrukcja z lekkiej sklejki, wzmocniona kantówkami i zabezpieczona do jazdy.
No a tu za tą ścianą mamy łazienkę, o której opowie Sylwia. W łazience mamy prysznic z bieżącą wodą, ciepłą i zimną. Mamy miejsce na zasobnik na kosmetyki. Mamy też światełka. Te światełka są na baterie, tak żeby po prostu były odporne na zalanie, na wilgoć. Mamy tutaj też okno dachowe z moskitierą, podobnie jak w części sypialnianej. Tak zamykamy, otwieramy, więc cały czas mamy przewiew. Całość jest wyłożona białą płytą Hips. Na dole mamy brodzik o wymiarach 80 na 80 cm. No i oczywiście kibelek to taki typowy turystyczna toaleta kempingowa. Zamknięcie to jest szara zasłonka. Z rzeczy, które w kabinie zostały zmienione, to fotele. Zostały zmienione na wygodniejsze. Są to z Forda model Windstar. Wygodne, gruby welur. Tutaj mamy transporter, plecak, transporter dla Momo. Przypięty pasami, podróżuje zazwyczaj właśnie w nim. No i jeszcze z rzeczy, które dodatkowo zamontowaliśmy, to jest woltomierz. Akurat teraz mamy 12,5 V, więc akumulatory są prawie w pełni naładowane. Reszta się nie zmienia. Więc tak wygląda nasza kabina. I to jest właśnie El Camper, czyli nasz mobilny dom. Śledźcie nasze przygody na YouTubie, Facebooku i Instagramie. Dzięki za obejrzenie filmu. I jak zwykle do zobaczenia na szlaku. Pozdrawiamy!